No elo, tutaj Scyther. Mój grind do Mastera aktualnie nie idzie aż tak źle. Oczywiście w międzyczasie spadłem do D3 i wróciłem do D2, bo miałem mały lustryk. Ale finalnie się odkułem. Zauważyłem, że w moich grach przestałem grać na autopilocie, co przyczyniło się do tego, że zacząłem więcej wygrywać i dzięki temu mam większy full focus w swoich grach. A w dzisiejszym materiale zaprezentuję 3 mecze, które według mnie są najciekawsze do pokazania. Żeby nie przedłużać, zaczynamy! W pierwszym meczu gram na Nocturna, klasycznie robię Invade'a. Nocturne zawsze, ale to zawsze będzie robił full clear, niezależnie od tego jakie to jest ilo. W 90% gier będzie zawsze zaczynał od Raptorów, Golemów i Reda, albo od Reda, Golemów, Raptorów. Inwadując go, sprawdziłem najpierw, czy stoją jego raptory, stały, więc od razu poszedłem na Reda. Wiedziałem, że robię golemy, więc najlepszą opcją było poczekanie, jak tu przyjdzie i zabicie go. Po resecie zrobiłem 2 kampy, sprawdziłem czy jest na Skettlerze. Normalnie bym nie kontestował walki o Skettlera, ale z racji tego, że Kata miała prio i pingowała, że idzie, zdecydowałem się na walkę na rzece i dzięki temu zabiliśmy 2 przeciwników. Następnie chcieliśmy z Bardem wyjaśnić Nocturna, ale finalnie skończyło się tak, że byliśmy przy Enemy Towerze i zamiast zabić, polegliśmy. Potem był mały fail na topie, bo nie trafiłem z W i finalnie Wukong mnie zabił. Z takich ciekawszych akcji później była okazja na zabicie 2 przeciwników, bo Bard rzucił bardzo fajną erkę. Niestety udało się zabić tylko AD-carry. Ogólnie ten mecz był głównie dominowany przez Katarinę, robiła bardzo dobre roamy, można było bardzo fajne akcje z nią rozegrać. Starałem się później grać głównie wokół niej i zmuszać przeciwników do walki ze mną, żeby palili jak najwięcej skilli i żeby Katarina miała bardzo łatwą drogę do wykończenia ich. Kata, można było powiedzieć, że była głównym aktorem tego przedstawienia, a ja byłem po prostu tylko jej asystent, który również wykonywał swoją robotę. Jedyne później co pozostało do zrobienia to wzięcie Brona i skończenie gry i tak właśnie zrobiliśmy. W drugiej grze również grałem na Nocturna, oczywiście zrobiłem Invade. Tym razem Red był zrobiony, więc jedyne co mi pozostało to pójście na golemy i zabicie go. Klasycznie przeciwnik spanikował i zrobił głupiego flasha i poległ po tej akcji. Wziąłem te golemy co zostały, żeby mieć trochę expa i golda i zrobiłem reset. Później po zrobieniu Skettlera zauważyłem darmową okazję na midzie i od razu ją wykorzystałem. Od razu po tej akcji poszedłem dive'ować bota, bo głupio by było nie wykorzystać tej okazji i zrobiłem reset do bazy. Po resecie robiłem puffing w bota i znów nadarzała się okazja na ganka i dzięki temu nafidowałem swojego Apeliosa. Nabytą wcześniej przewagę starałem się wykorzystać jak najlepiej, więc po zrobieniu Voidów poszedłem stylować Blue. Niestety moje plany pokrzyżowała Akali, ale cudem udało mi się ją zabić, ale no niestety ja również poległem, no nic, zdarza się. Jeśli chodzi o mój gameplan na tą grę, to starałem się ciągle grać wokół mojego strong side'u, czyli botlane'u, żeby Apelios czuł się jak najbezpieczniej i mógł się ciągle feedować. Wiadomo, że były mniejsze lub większe faile, tak jak ten mini fail na kolejnym dive'ie, bo mój bot niestety poległ, ale koniec końców nie miało to zbytnio znaczenia, bo w późniejszej fazie gry Apelios po prostu sobie tak one-shotował każdego. Tak jak w tej akcji, w której w ułamku sekundy zabił 2 przeciwników i po tej akcji przeciwnicy się poddali. Trzecią grę grałem przeciwko Dianie. Oczywiście, że robię Invade. Tym bardziej, że Diana jest strasznie słaba, jeśli chodzi o early game clear. Idąc na Invade, szczekowałem raptory i od razu poszedłem na Reda. Diana jak mnie zobaczyła, to zaczęła od razu uciekać, ale to było bezskuteczne, bo finalnie i tak się wyłożyła. Niestety dobił mnie Gepek. Nie miałem za bardzo jak tego uniknąć, no chyba żebym nie gonił Diany, tylko bym zabrał samego Reda. Jeśli chodzi o główny gameplan, to kręciłem się głównie przy midzie, m.in. dlatego, że Syndra może bez problemu zabijać Ryze'a. Przez cały mecz było widać, że Diana jest trochę wkurzona na mnie.
przez ten mój invade na levelu 2. Bo za każdym razem jak mi widziała, chciała się ze mną bić, ale za każdym razem jej się nie udawało, a ja próbowałem przy wolnej chwili ją za każdym razem zabijać i robić jej pod górkę, tak jak przy tej akcji. Przy każdej wolnej okazji próbowałem razem z Syndrom gankować bota, bo z jej stunem i moim damage'em mogliśmy bez problemu zabijać każdego. Miałem też sytuację, gdzie trochę moje myśli się wyłączyły i się głupio wyłożyłem. Nie mam pojęcia, co sobie wtedy myślałem. Dalej była lekka zadyma na bocie, najpierw wyłapałem enemy carry, prawie się po tej akcji wyłożyłem, ale finalnie Sona mnie save'nęła. Dostałem od niej heala i mogłem dalej kontynuować walkę. I po tych akcjach jedyne co pozostało to wzięcie Atakana, Drake'a i ucieczka, bo enemy team już zdążył się tu wrócić. Nie wiem czemu, ale po chwili zrobiła się lekka clown fiesta i była kolejna walka z przeciwnikami, między naszymi towerami na bocie. Z niewiadomych przyczyn później ciągle były jakieś chaotyczne walki robione przez enemy, które wygrywaliśmy, tak jak ta akcja przy Baronie, którego finalnie później wzięliśmy. Mimo tego, że ciągle wygrywaliśmy walki i mieliśmy przewagę, to jednak przeciwnicy byli o krok bliżej zwycięstwa. Ale z racji tego, że mieliśmy skalującego się topa i bota, to z każdą kolejną minutą, to jednak my bardziej przybliżyliśmy się do wygranej. I tak właśnie się stało. Enemy zrobił engage, który zakończył się na ich niekorzyść i po tej akcji wygraliśmy całą grę.